Trump ma plan wprowadzenia trzech filarów kapitałowych, ale system finansowy, ludzie odpowiedzialni za system finansowy w Stanach Zjednoczonych sprzeciwiają się Trumpowi, nie chcą tego, uważając to za szaleństwo. Ale Trump ma plan wyjścia, w ogóle w pewnym sensie porzucenia dolara. Zrzucenia dolara wręcz do prawie że upadku, ale w zamian chce dać coś, co będzie spekulacyjne, ale zarazem bardzo odbiegające od rzeczywistych pieniędzy. I w tym przypadku Trump ma dylemat, bo pomysł jest, a jest sprzeciw, żeby go wprowadzić. Z dolarem się będzie działo coś niepokojącego i taki pierwszy sygnał, że z dolarem się dzieje coś naprawdę niedobrego, to już będzie w czerwcu. Zwróćmy uwagę, już teraz dolar jest dość niepokojąco niski, w stosunku na przykład do złotówki, ale też do innych walut, ale od czerwca to będą już takie dziwne osłabienia dolara. Będą państwa, które zaczną się pozbywać dolara. To uderzy w wartość dolara i w popyt na dolara. Stanie się to od czerwca. Jeżeli Trump nie wprowadzi tych trzech filarów, o których myśli, co jest w pewnym sensie szaleństwem, ale Trump i ludzie Trumpa mają w tym plan, a sprzeciwiają się urzędnicy, którzy mają decyzyjność nad wartościami amerykańskimi, nad kapitałem amerykańskim. Większość tych decydentów sprzeciwia się temu, co chce Trump zrobić. I jest dylemat, bo jeżeli Trump będzie chciał uderzyć w osobę lub osoby głównie decydujące z urzędu o decyzjach kapitałowych, o decyzjach powiedzmy już bardzo wewnętrznych, jeżeli chodzi o jakieś wartości amerykańskie, jeżeli Trump na siłę uderzy w ludzi, którzy z urzędu pełnią te funkcje, wtedy Trumpowi będzie groziło niebezpieczeństwo. Trump się zbliża do granicy, w której blef kończy się i zaczyna się naga prawda. A naga prawda jest bardzo niekorzystna dla Trumpa i dla Ameryki.